Zdecyduj, czego chcesz, mówi Tony Robbins w książce Obudź w sobie olbrzyma. Ja kiedyś chciałam się odchudzić. Z czasem okazało się, że wcale mi na tym nie zależy. To nie było to, czego chciałam. Chciałam być zdrowa, chciałam się dobrze czuć, ale grubsza czy chudsza to nie miało dla mnie żadnego znaczenia. Zatem zdecyduj, czego chcesz. O co chodzi? Co to znaczy? Zdecyduj, czego chcesz, to są 2 zadania naraz. Zrozum, czego chcesz, co jest dla ciebie ważne i zdecyduj, że tego chcesz, że to jest dla ciebie ważne. To ma być decyzja twoja, świadoma, nie jakaś zachcianka, nie życzenie. To ma być decyzja moja, twoja. Moje zadanie jest, żeby tą decyzję podjąć, żeby zdecydować, co jest dla ciebie albo dla mnie ważne. Że to coś, właśnie to jest tym, na czym ci zależy, czego pragniesz, co jest dla ciebie ważne, czego chcesz. Jak to zrobić? Myślisz, że to jest bardzo trudne, a czasem nawet niewykonalne, prawda? A ja ci powiem, że to wcale nie jest trudne, ale nie jest też natychmiastowe. I w tym tkwi klucz. W tym tkwi przyczyna, że odpuszczamy sobie i bagatelizujemy ten krok. Dlaczego tak się dzieje? Jesteśmy przyzwyczajeni do decyzji typu zjeść jabłko czy ciastko, iść pieszo czy podjechać autobusem, założyć sukienkę czerwoną czy niebieską, garnitur i krawat czy dżinsy i t-shirt. Oczywiście to jest decyzja. Żeby ją podjąć, bierzemy pod uwagę kilka czynników, na przykład mam ochotę na słodki czy na kwaśny, mam czas, czy nie pada i czy mam ochotę na spacer, albo czy chcę się wyróżnić z tłumu w czerwonej sukience, czy wolę się nie rzucać w oczy w bardziej stonowanym kolorze, albo założyć garnitur i krawat, bo spotkanie mam biznesowe, czy dżinsy i t-shirt, bo to spotkanie nieformalne. To są decyzje, które podejmujemy łatwo i bez ceregieli. To są decyzje, które dotyczą rezultatów, które możemy zobaczyć już za chwilę, za parę sekund, za parę minut. Niestety, tak samo zazwyczaj robimy, gdy podejmujemy decyzje dotyczące działania, którego rezultaty zobaczymy za tydzień, za miesiąc czy za rok. A to jest inny rodzaj działania i innego horyzontu czasowego dotyczy. W tym przypadku spontan lepiej wykluczyć. Może przynieść dużo szkody, na przykład finansowej. No to jak mam to zrobić? Zapytasz. Zacznijmy więc od rozróżnienia. Jeśli rezultat mogę zobaczyć za chwilę, za parę sekund, parę minut, to jest to tylko zadanie. Wybrać to czy tamto. Cel natomiast będzie zawsze dotyczył dłuższego okresu i do jego osiągnięcia będzie trzeba wykonać przynajmniej kilka lub nawet kilkanaście zadań. Bez trudu dokonasz takiego rozróżnienia. Co dalej? Określam, jaka jest moja sytuacja początkowa. Co jest tu i teraz, dzisiaj, co mnie uwiera. Na przykład boli mnie ząb. No i określ tu człowieku, czego chce. Jak mnie boli, to ja nie wiem, czego chcę. Po prostu nie jestem w stanie myśleć o przyszłości, wybiegać tak daleko myślą. Ja doskonale za to wiem, czego nie chcę, czego się chcę pozbyć. No to czego nie chcę? Nie chcę, żeby mnie bolało, nie chcę, żeby był stan zapalny, nie chcę, żeby był ten stan zapalny, nie chcę, może iść do dentysty też. No i nie chcę, żeby mi usunęli ząb. Nie widzisz? I już mam odpowiedź na to, czego chcę. Chcę, żeby nie było bólu, chcę, żeby ząb był zdrowy, chcę, żeby mi go nie usunęli. To już sporo, ale to nie koniec. Następnie pytam siebie, co mi to da, kiedy osiągnę to, czego chcę, kiedy dostanę to, co jest dla mnie ważne. No i odpowiedź jest, będę zadowolona, będę spokojna, będzie przyjemnie, nie będę rozproszona przez ból, będę mogła robić to, co chcę,
nie będzie mnie nic dekoncentrować. I na tym się zatrzymaj. Nie idź dalej w jakieś, a co jeśli, a ile to będzie kosztować, a kiedy mi ten ząb wyzdrowieje, a kiedy przestanie boleć. Nie rób tego. Nie rób tego, bo się zaplączesz, zagubisz, zamarzysz sobie obraz tego, co jest dla Ciebie ważne. To, czego chcesz. Teraz masz tylko i aż zdecydować, zrozumieć, a potem zdecydować, co jest dla Ciebie ważne. Podejmij decyzję, czego chcesz, co jest dla Ciebie ważne. To jest krok najważniejszy i nie można go zbagatelizować. Trzeba się do tego przyłożyć. Jeśli tego nie zrobisz, a podejmiesz działanie, to stracisz czas i wysiłek, a także pieniądze, które w to działanie włożysz. Pamiętasz, co powiedział Tony Robbins? Nie jest ważne, aby od razu wiedzieć, jak osiągnąć pożądany rezultat. Ważne, aby mieć pewność, że znajdziesz na to jakiś sposób, nieistotny jaki. Lub jak powiedział nasz noblista, dla każdego problemu jest jakieś rozwiązanie, tylko nie zawsze od razu je widać. W następnym odcinku opowiem o tym, jak zabrać się do kroku drugiego. Krok drugi to jest przystąp do działania. Pozdrawiam i do zobaczenia.